Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku będzie coś interesującego, bo będzie o czym? O żywych skamielinkach. Czyli o Klaudii. Nie, ja nie jestem żywą skamieliną i prawdopodobnie nie dożyję do 100, natomiast te oto cuda, które zaraz Wam pokażę, mają, niektóre gatunki dożywają do ponad 100 lat. Wyobraźcie sobie, że to tutaj widzicie ma gdzieś tak mniej więcej może 10-15 lat. Tak, to ma 10-15 lat. Jest to szczerzuja i co my będziemy akurat z nimi robić, po co my je zakupiliśmy, to już w tym momencie Wam Marcin wyjaśni. Ja tylko powiem małą zagwozdkę, że co? Mamy staw. I tak, właśnie, to jest potrzebne do stawu, ale po co? Wiele osób, których ma staw oczkowodne, tak jak wspominałem wcześniej, w pewnym momencie, szczególnie w lecie, na wiosnę, jak zaczyna słoneczko mocno świecić, zaczyna mieć problemy typu za duża ilość po prostu glonów, tego zielonego takiego badziejstwa, traci przejrzystość. Na przykład teraz jest już zima, u nas przejrzystość znacznie wzrosła. Co to? Bieda. Znacznie wzrosła, ale niestety w lecie zaczyna się robić coraz gorzej. My wpuściliśmy, jak wiecie, do naszego stawu tylko uklejki, ponieważ chcieliśmy najpierw zwiększyć tą florę całą stawu i uklejki dopiero tylko po to, żeby nie było komarów, a faunę jakby typu okoń i większa ryba chcemy wpuszczać znacznie później. W tym momencie, chyba że kaczka coś przyniosła, to jest jakaś większa ryba, ale dzika kaczka, ale my ze swojej strony nic tu nie wrzucaliśmy. Czyli zakładając staw, najpierw powinniśmy zadbać o to, aby woda i całe środowisko było w jakiś sposób zrównoważone. Więc nie wpuszczamy rybek, co jest bardzo częstym błędem, bo każdy, wiecie, staw kojarzy z rybami, robimy się nadgorliwi i niektórzy po prostu, nie mając jeszcze roślinności i jakby ustabilizowanego życia w wodzie, tego makroelementów, zooplanktonu, fitoplanktonu, już puszczamy ryby. Ryby, jedząc na przykład glony, czy jedząc co tam tego im podamy, rośliny, oczywiście kubkają, to za wodę nam zakwasza, mocny zrobi się azot, to się przetwarza w amoniak, później w azoty i zaczynamy zatruwać sobie całe środowisko i ryby, które później jemy. Więc najpierw wszystkim, którzy wykopią staw i napuszczą do niego wodę, albo woda się sama napuści, jak to tam będzie u Was wyglądać, my zalecamy nasadzenia, robić bardzo dużo wszelkiego rodzaju, wrzucić roślin, przede wszystkim pływających, okrywowych, pałeczek, one bardzo dobrze filtrują wodę, wiecie, tatarak, i niech to się wszystko rozmnaża nam, żeby było tego coraz więcej, więc wydaje mi się, że co najmniej kilka lat staw powinien po prostu być zielony, jak najbardziej zielony. Nam nie wyszło z tego powodu, myśmy to robili, kupowaliśmy masę roślin, nam nie wyszło z tego powodu, bo zachciało nam się kaczek i gęsi. My, wiecie, jesteśmy mocno jakby prozwierzęcy, to może dziwnie brzmi, ale hodujemy zwierzęta i jakby chcieliśmy mieć tego typu stworzenia. Niestety one nam, wszystko co urosło bardzo w piękny sposób i co zasadziliśmy, po prostu zniszczyły prawie do zera. Jedynie lilie, jeśli trochę ostały i tamten tatarak, ale masę tu było innych roślin, które po prostu nie miały szansy przetrwania. Więc nie chcecie wpuszczać kaczek do stawu, ani gęsi, ani innych łabędzi, czyli wszystkich wodnych stworzeń. Dodatkowo do filtracji potrzebne jest zacienienie, czyli dobrze jakbyście mieli jakieś drzewa, które od czasu do czasu dadzą cień, najlepiej iglaste, ponieważ liściaste mają to do siebie, że liście spadają, wpadną Wam do stawu i będą go znacznie szybciej zamulać, a to się wiąże z kosztami po iluś latach. Ale wyobraźcie sobie, są też zwierzęta właśnie, które sprzyjają filtracji wody, są właściwie do tego stworzone. Jak wiecie, nawet w Polsce, tam
właśnie ja nie wiem, nie pamiętam, już nie chcę mi się sprawdzać, w tym instytucie, gdzie sprawdzają czystość wody, na przykład nie wiem, Wisły czy wody, która trafia nam do domów, używa się tego typu stworzeń, czyli małży, szczerzuj, po to, aby one zbadały jakość wody. W warszawskich wodociągach to stosowano przez 3 miesiące jako test. Jako test. Tak, i to były takie wskaźniki biometryczne. Były do nich przymocowane po prostu takie czujki, że jak wzrastało zanieczyszczenie wody, one się otwierały, w tym momencie alarmowały cały system zarządzania komputery i one sprawdzały, jak często po prostu no, one się otwierały, co powodowało no, jakieś tam zanieczyszczenie, zmianę jakąś tam flory w samej wodzie. I przez 3 miesiące właśnie one były testowane, tylko te szczerzuje były pod ochroną i one później wracały do tam miejsca pochodzenia. Miejsca pochodzenia, tak. Dobrze, ja ściągnę kurtkę, bo to nie wyjdzie. Dobrze, ja jeszcze Wam pokażę, ile tutaj tego mamy. Troszeczkę lepiej jest to widoczne. Zobaczcie, ile jest. W każdym chłoboku mamy ich chyba około 80 sztuk. Wyobraźcie sobie, że szczerzuja, która ma 5 cm, czyli jest taka, jak tu pokazuję palcami, szczerzuje od 2 do 5 litrów wody na dobę. Natomiast tego typu szczerzuja 20 cm, no może to 20 trochę przesadziłem, to bardziej jest jak 15 cm, ale potrafi na dobę przefiltrować 30 do 50 litrów wody. Oczywiście ilość ich określa się na masę dostawu, czyli musicie sobie policzyć, ile tam macie metrów kwadratowych, jaka jest głębokość, czyli ile jest wody i dobiera się mniej więcej tak, żeby one filtrowały mniej więcej od 20 do 30% całego stawu na dobę. To nie chodzi o to, żeby przefiltrowały oczywiście cały, no bo to by było bez sensu. To są znacznie większe szczerzuje, je można sobie kupić. Taka szczerzuja 5 cm to jest koszt około, czyli taka szczerzuja to jest koszt około 1 złotówki. Takie są 2-3 złote. Taka szczerzuja może kosztować 5-6 nawet złotych jedna. Szczerzuja potrzebuje minimum, z tego co słyszeliśmy, potrzebuje około 5 lat, aby osiągnąć dojrzałość rozrodczą. Więc zajmuje jej to troszeczkę czasu, ale jak już się zacznie rozmnażać, robi to w bardzo ciekawy sposób. Rybka składa jajka do małży albo koło małży, ikrę, po to, żeby była bezpieczna, czy w małży. Natomiast w tym czasie małża składa na skrzela rybki właśnie swoje jajeczka. Te jajeczka się żywią krwią ryby i na niej pasożytują, ale jej nie zabijają. I w pewnym momencie po kilku tygodniach one odpadają i już zaczynają swoje życie. Także i rybka ma tutaj coś, bo ma ochronę właśnie małża i jego skorupki i ma małża, no bo może po prostu possać trochę sobie za darmo krew, tak jak komar na przykład, albo Klaudia mnie na przykład sobie possiewa. Super, no właśnie. Tak jest. Także wydają również dźwięki, wyobraźcie sobie, klikają. Uderzanie muszelki o siebie to jest dźwięk, który się roznosi w wodzie i w jakiś sposób one się komunikują. Co one tam sobie mówią, nie wiem. Prawdopodobnie rozmawiają o filmach, o dennych filmach na Netflixie, no bo denne. No. A jeszcze długość życia takich małży? Takie małże żyją bardzo długo, bo tam są różne jeszcze jakby podgatunki. Ich ja tutaj nie chciałbym za bardzo szczegółowo w to wchodzić, bo też nie wiem i mnie to tak za bardzo nie interesuje. Natomiast potrafią dożyć nawet do 100 lat. Mówią, że taka małża nawet do 70 lat. Słuchajcie, to będą takie kuźwa okazy. Czy można je jeść? Tak można, pod warunkiem, że je się wypłucze w wodzie, nie macie za dużo mułu. Tak samo jak skarpiem, czy skarpiami, bo one zakopują się do pewnego stopnia w mule jakby w stawie, czyli nie jest dla nich wskazane absolutnie dno skaliste lub żwirowate, one chcą piasku, mułu, one się w nim zakopują i sobie filtrują tą całą wodę. Mają też takie odnóże, którym się poruszają, no to są to bardzo ciekawe i na przykład na czas transportu zamykają się szczelnie, aby przeżyć i jakby konserwować tą wodę. Jak widzicie, to półtora doby chyba trwało. Tak. Dotarło do nas około 150-200 sztuk żywych. My na tą ilość stawu potrzebowalibyśmy
mniej więcej 5 razy tyle. Czyli koszt takiego, jak my mamy tu 750 metrów, myśleliśmy, że 1000. 750 metrów, już to geodezyjnie zostało sprawdzone. 750 metrów, głębokość od 2 metrów do powiedzmy 1-2 metra średnia. Do takiej ilości wody koszt zakupu małży w granicach 3000 zł. To jest ilość małży, która Wam wystarczy w tym momencie, żeby już filtrować wystarczająco cały staw. Natomiast my jesteśmy zdania, że nie ma co takich pieniędzy wyrzucać, wystarczy tą kupić 1/3 czy tam 1/4, wrzucić akurat starszych, czyli gotowych do rozmnażania, wrzucić przy brzegu, niech one sobie już żyją, same zaczną się rozmnażać i gdzieś tam za, nie wiem, rok, 2, 3, ja nie wiem ile to czasu potrwa, będziemy mieli mini baby małże, co bardzo będzie nas cieszyć, no bo wreszcie będzie z kim pogadać. Tak, o dennych sprawach, prawda? Jeżeli mówimy o samym dennych sprawach i dnie, one się zakupują właśnie, jeżeli mówimy o tych dennych sprawach, to małże właśnie zakupują się na dnie waszych stawów, od głębokości od pół metra nawet do 5 metrów. To w zależności jakie macie po prostu głęboki ten staw. Znaczy no tak, bo stawy one żyją też w naturalnych warunkach, czy jakichś jeziorach. Może wam się wydawać, no, że to jest duży koszt. No jest to duży koszt, ale znowuż z drugiej strony, jeżeli wziąć pod uwagę, jak macie zaglonione stawy, bo to często latem jest, jak jest przyducha, jak są wysokie temperatury, to w tym momencie glony robią black trenu może zabić wam ryby. Zwiększa się zatrucie wtedy tego środowiska, bo nie ma tlenu, więc wiecie, to wszystko właśnie chodzi o to, żeby biologia, ja zabrałem kamerę, no dobrze, żeby była ta bioróżnorodność i żeby ta biologia stawu była jak najbardziej zbliżona do takich dużych, naturalnych albo przepływowych zbiorników. Tak, ale jeżeli chodzi o sam koszt, to tak jak wspomniałam, może jest to duży, ale z drugiej strony jakbyście zainwestowali w filtry, bo my też kiedyś myśleliśmy, że weźmiemy tutaj jakiś taki Mausera, damy do Mausera keramzyt, żeby to jakoś była filtracja, tam, później siatki stalowe, pompa, prąd, natlenianie, pompa, prąd, no to znowuż to jest w tym momencie wydatek i ile pracy, i jeszcze będzie buczeć. Jeszcze będzie buczeć i tak dalej. A tu macie naturalne. Szukaliśmy to przez jakiś czas, mówimy, jak tutaj to, ugryźć. jak się do tego zabrać, bo wiecie, żeby się napracować, no to nie jest sztuka, prawda? Albo wydać grube pieniądze w coś, co pamiętacie, taki filtr też tam od czasu do czasu trzeba czyścić. Tak. Jakiś, a z drugiej strony też chcieliśmy się nie namnaża filtr. Tak, też chcieliśmy mieć taki staw, żeby można było latem nawet wejść do niego i trochę się zamoczyć, a nie, że będziemy się po prostu odganiać od zielonej kałuży. No źle tak nie jest, ale też nie. Co roku jest coraz gorzej, bo prawdopodobnie uklejki się namnażają. Nieprawdopodobnie. Na pewno. I coraz bardziej brudzą. Czyli dokładnie. To, co mówiliśmy, ryby, my komarów nie mamy. Już przekazuję kamerę, bo to Marcin się rozgadał w tym odcinku. My komarów nie mamy, właśnie dzięki tym uklejom całym, prawda? Ale niestety jest ich coraz więcej, one się namnażają, no i sryją i coraz więcej jest glonów i jakby to jest samo napędzające się koło samozniszczenia, czyli one własne warunki, pamiętajcie, to nie jest przepływowy staw, czyli my tu nie mamy dopływu świeżej wody. To, co napada i ewentualnie z pól ścieknie nam i wybije takimi mini źródełkami, co mówiliśmy tam w środku. Także to jest znacznie cięższe do utrzymania czystości. Dobrze, może w końcu wrzucimy je, co? Dobra, my będziemy powoli wrzucać. Tu mamy jedną, ja nie wiem, czy on jest nieżywy, czy nie. Wyobraźcie sobie, mają, pęk gdzieś, musiał kolega go zgnieść, to jest pewien ciężar w parce i tutaj pękła musza, ale wyobraźcie sobie, one to wszystko regenerują, także ja nie wiem, czy to jest nieżywy, czy nie, ale jednego możemy poświęcić i pokazać, jak on wygląda w środku. Ja już tak spokojnie będę sobie je tutaj wrzucał. Ja tylko kamerą w dół zjadę. Niech one już jakby nie męczą się więcej. Może najpierw do wody wyleję, żebym nie musiał w tej zimnej wodzie brodzić. Czyli taka szczerzuja je fitoplankton. Fitoplankton to są właśnie te wszystkie planktony, jakieś glony i tak dalej. To są te glony. Zooplankton to są wszystko, co żyje i jakieś ma te takie takie pajączki, ja nie wiem, jak to nazwać. Zooplankton to są żywe stworzenia, ale bardzo mikroskopijne. Jedzą też martwą materię organiczną, czyli wszystko, co tam wam pospada, właśnie takie liście z drzew, jakieś, nie wiem, obumarłe rośliny, ale też wyobraźcie sobie, że potrafią zjeść bakterie i mikroorganizmy jakieś. Także jest to wszelakiego rodzaju
znaczy jest to małża, która żywi się właściwie wszystkim, czego możemy mieć zawsze duży nadmiar w stawie, no ze względu na to, że to jest po prostu żywe miejsce, gdzie jest bardzo dużo życia wszelakiego. Nie wiem, czy one tak lubią być wrzucane jak piłka tenisowa, jak piłka do kosza. O, popatrzcie, jaki to jest piękny okaz. Pokaż, troszeczkę wyżej. Popatrzcie, jaki to jest okaz. Piękne okazy. Może właśnie dlatego wynikała ich ta wyższa cena, a raczej na pewno. No chodźcie do tatusia. Tutaj jest akurat dużo, w tym miejscu dużo głębiej. Znaczy może nie tu, ale tam jest głębiej. Ja sobie daję w ten sposób. Myślę, że no mam nadzieję, że one znajdą swoje ulubione miejsce. Ale powiem wam, że jest potwornie woda zimna. Jak one lubią w takiej żyć, ja nie wiem. One rozmnażają się właśnie na wiosnę. Wyobraźcie sobie, jak ta woda troszeczkę zaczyna się robić cieplejsza i te warunki bardziej im sprzyjają tak do rozmnażania się. Słuchaj, jak ja tu przyjdę i ta woda nie będzie czysta. No, pogroziłeś jej, tak? Ja pogroziłem jej. Tutaj ja pozwólcie, że przeczytam. Są takie ciekawe informacje. Są rozdzielnopłciowe, hermafrodytyczne, czyli obojniaki. To, co się teraz ostatnio zaczyna rodzić bardzo często u nas i u ludzi, prawda? Przestań. Dobra. Samce uwalniają do wody plemniki, które są wciągane przez syfony samic podczas procesu filtracji. Czyli samica sobie myśli, że na przykład zjada sobie hot doga, hamburgera, a to okazuje się, że plemniki wpływają do niej, bach, i ma ciążę. Samiec w tym czasie nawiewa, jak to jest ostatnio też modne, no i samiczka zostaje sama, żeby szukać sobie rybki, których właśnie złoży jaja na ich skrzelach. One się nazywają glochidy, są bardzo małe, mają 0,2 mm i mają specjalne karczyki. I właśnie pasożytnictwo na rybach, to co mówiłem, przez kilka tygodni, nie powodując większej szkody dla ryb, osiedlają się na dnie małe rybki, zaczynają żyć, małże i zaczynają żyć samodzielne. Odpowiednie powinny być ryby, wysoka jakość wody, właśnie temperatura, żeby było troszeczkę cieplej. Nie chcemy w stawie mieć, jeśli mamy właśnie szczerzuje, nie chcemy mieć ani sumów, ani węgorzy, ani wyobraźcie sobie karpi, bo na młodych szczególnie żerują, i leszczy. Bardzo lubią je także kaczki, łabędzie. Także też tych zwierząt nie chcemy, bo nam przerzedzą. Wydry, no to widzieliście na pewno nieraz na filmie, jak wydra tam uderza tą skorupkę i stuka do niej, mówiąc do małży, chodź do kina. Tak, my na szczęście tutaj pozbyliśmy się kaczek, ale ostatnio widzieliśmy, że nam tutaj czapla krąży nad stawem. Tak, no ale więc tutaj nie ma w tym czapli, więc czapla na pewno nie je, bo tu nie jest napisane, że czapla je. Zamarzają mi ręce, więc wybaczcie, ale zaczynamy coraz bardziej się telepać. Klaudia generalnie już zamarzła. Ale zobaczcie, my zawsze odcinki robimy o stawie, znaczy często zimą. My jak bo to jest dobry moment, żeby je przewieźć. Pamiętajcie, jest ciepło. One jak jest woda, temperatura wody się podnosi, zaczyna brakować tlenu, więc ciężko je zdobyć. Jest dobry moment nawet na kopanie samego stawu. Tak, jest dobry moment na kopanie, bo wtedy się wszystko stabilizuje. Te małże do nas przyjechały, wyobraźcie sobie, aż z Przemyśla. To jest po granicy, ale drugi koniec Polski. Tutaj właśnie ja sobie takie wyliczenia robiłem, ile potrzeba szczerzuj na litrów wody. To na pewno Was nie będzie interesowało. Cykle życia można to sprawdzić w internecie. Dobra, właściwie już Wam wszystko powiedziałem, dziękuję. Jak ja byłem głupi, żeby wskoczyć w zimie, wiecie, do wody, to ja nie wiem. Dawaj. Nie wiem. Pani kamerzystce też jest zimno. Tak jest.
Także macie taki króciutki odcinek. Słuchajcie, bardzo naturalny sposób. Tak, myślę, że warto by było o tym poczytać, jak dowiedzieć się więcej dla osób, które te stawy mają. Wiemy, że no bardzo dużo osób, które myśli o podobnym stylu życia jak my, gdzieś o tym stawie, no jakby sobie myśli, no bo jest to bez dwóch zdań. Ja je będę koło siebie dawał, żeby miały towarzystwo, no bo jak sobie puści te plemniki na przykład w tamtym miejscu, to ten plemnik w życiu tu nie przyjdzie, na przykład coś go innego wsiągnie. Kochanie, wrzucaj. Nie gadaj, wrzucaj. I w ten sposób ja robię, żeby ten cały, ten brud jakby niekoniecznie musiał trafić do stawu. Dobra, pokaż jeszcze raz je tutaj. Popatrzcie. W wiaderku. Jeszcze ostatni podgląd, No, jak widzicie, one wyglądają. Piękne, piękne, duże małże. O tutaj niestety też pękła skorupka. No to jest... No tak jest. Tak to no jest w transporcie, no musicie ale się i tak z tym było liczyć. Nieźle, ale i tak uważamy, że było nieźle. No zobaczymy, jak pojawią się ich dzieci. Tak zwane małe małżyczki. Maciej, chciałeś jeszcze coś powiedzieć? Chciałem wam podziękować za wspólnie spędzony czas. Ale mam nadzieję, że to wy mi podziękujecie za te zmarznięte dłonie. Tak, dziękujemy. Chyba się nie zapnę już. I zapraszamy do oglądania nas w niedzielę. Miejmy nadzieję, że będzie troszeczkę cieplej. Słonko już zaszło. Tak, a my słonko. w zimnej wodzie. A my goniliśmy, bo mieliśmy, powiem wam, dobra, już takie off topic troszeczkę. Z małżami przyszła jedna paczka, mówimy, gdzie jest druga, przecież miały być dwie. A wie pan, no bo została jakby w Jeleniej Górze, bo się rozwaliła z winy przewoźnika i co z tym mamy robić? Z niej wycieka, my nie wiemy, wie pan, do samochodu nie weźmiemy, no to my kurde do samochodu, w te pędy do Jeleniej Góry uratować małże. Wodę wziąłem ze stawu, bo ten był niepęknięty akurat ten zbiornik, w którym oni nam przesłali. Czymś takim. Było zapakowany i w kartonie i on był, no to mówię, wziąłem wodę, wziąłem to, żeby się w samochodzie nie wylało i gonimy na tym. No ale chyba wszystko się to dobrze skończy, mamy nadzieję. Pozdrawiamy panią Mariolę serdecznie za pomoc, za wysłanie tych. No myślę, że jeszcze się na wiosnę z nią skontaktujemy. Może nam coś dośle. No. Tak jest. Trzymamy kciuki za nasze małże. Tak jest, za nasze małże. I wy też trzymacie, żeby się przyjęły. Dobra, do niedzieli! Pa! Jak zimno! Czekaj. O Boże! O Boże! Au, co? No. Ja nie wiem, jak tyś to zrobił. Dziękuję ci, Klaudio, za ten piękny, wspaniały wstęp. Ja w tym momencie wypadnę znowu kiepsko oraz blado, więc wypinam się, nie będę nic mówił. Już przebiłeś mnie. Przebiłem cię. Tak. Co robisz? Patrzcie, co Klaudia robi. Jak zimno. Idź już. Dobrze, idź popływać. No to słuchajcie, dotrzymujemy słowa. Była piątka? No to nurkujemy. Nikt nie patrzy. Nikt nie patrzy. Marcin, ja ciebie nie wyciągnę. Dawaj. No. 3, 4, jest! O kurde, spitam. Co spitam? Mamo, zabieraj drabinę! Zabieraj! Co to było za nurkowanie? Wracaj! Ale tchórz! To włóż sobie tam rękę na sekundę. Nawet psy się ze mnie śmiały. O ja pierdziule! A nie! Ty patrzcie, jak się rozpuszczał! Leci dalej! No to za to będzie kolejna piątka za Ja nie miesiąc! wejdę. Patrz, jakie czerwone. Ty nie wejdziesz? Ja nie Dasz wejdę. radę! No to słuchaj, teraz jak już taki jesteś odważny, taki mocarny, to ci mówię, następna piątka będzie za miesiąc, skarbie. Żabki pływają. Dawaj, na drugą stronę! Klaudia, to jest jak, poważnie, jak pływanie w lodzie, w ogniu. Co To jest ty? tak zimne, kuźwa, jak ogień pali. A teraz rundka dookoła stawu. Truchcikiem. Raz.